Tym razem filmik pod tytułem Ja, czyli o egocentrykach. Egocentryzm to jest taka zaraza, dlatego że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że wpadł w pewien rodzaj pułapki, czasami nawet lekkiej obsesji, bym powiedziała, właśnie na swoim punkcie. I to jest takie wewnętrzne ja, ja, ja. I w różnych aspektach życia to się przejawia. W takich, że ci ludzie mogą godzinami mówić o swoich problemach, o sobie, o tematach, które tylko ich dotyczą. I gdybyś spróbował wbić się z jakąś delikatną informacją o sobie, to usłyszysz albo, że tak, to ja mam większy problem niż ty. Jakby fajnie, że powiedziałeś, ale u mnie to. I nadal wracamy na te same tory, że słuchamy tylko na temat jednej strony. To też jest człowiek, który z jednej strony wszędzie przede wszystkim na przodzie widzi siebie, ale też nieustannie czuje się obserwowany wśród ludzi. Wydaje mu się, że wszyscy zwracają tylko na niego uwagę, wszyscy widzą tylko w nim problem, wszyscy zauważają tylko jego, gdy wejdzie do sklepu czy do przychodni. Wszędzie przejawia się to ja. To w żaden sposób nie jest pozytywne. Zastanawiałam się nad tym, czy gdzieś z tej cechy taki egocentryk może czerpać korzyść. I nie bardzo potrafiłam się doszukać. W relacji czy komunikacji z takimi ludźmi, no to masz poważny problem, bo albo będziesz godzinami jego słuchał i nie wbijesz się ze swoim wątkiem. Z czasem nawet po prostu przestanie ci się chcieć cokolwiek mówić od siebie. No bo po co? Jego to ani nie interesuje, ani za bardzo nie będzie tego pamiętał, ani nie dać tej przestrzeni i czasu, więc po co gdzieś tam go kraść? Kolejna konsekwencja to jest jeszcze gorsza, czyli to, że zaczynasz jakby kłamać albo mówić tak zdawkowo: „No tam jakoś u mnie jest, nic ciekawego, powiedz swoje i skończmy”. No i oczywiście w relacji takiej koleżeńskiej coś tam przecierpisz, później zrobi się dystans, nie bardzo będziesz chciał z egocentrykiem kontynuować jakiejś zażyłej przyjaźni. W relacji, takiej typu związek, no to jak się pewnie domyślacie, jest to cecha, mocno toksyczna i raczej moim zdaniem trudno zbudować coś trwałego. I teraz co z tym zrobić? Egocentryk raczej nie zauważy sam tego problemu. On się będzie męczył, on się będzie stresował, on się będzie czuł obserwowany, on będzie czuł, że wokół niego skupia się każdy problem. I teraz możemy mu z tym pomóc, możemy mu wytłumaczyć jakoś, że właśnie to jest jego problem i na czym ten problem polega. Możemy się odsunąć, pozostanie z tym sam i często poznacie takie historie wśród egocentryków, że oni po kolei w życiu na wielu osobach mówią, że się zawiedli. Tamten ich zostawił, ta się przestała odzywać, ktoś przestał nagle odpisywać i dzwonić, ktoś tam kogoś pozostawił w jakiejś trudnej, kluczowej sytuacji, ktoś zniknął, nie wiadomo w sumie dlaczego. I latami egocentryk cierpi na coś takiego właśnie, takie opuszczenie po kolei wielu znajomych i jest w stanie przedstawić wachlarz negatywnych cech u tych ludzi, którzy go opuścili i problemów w tych ludziach, a w sobie nie dostrzega. Po prostu. Wydaje mu się, że to świat jest zły. Często też pewnie usłyszysz,
Jak tylko spróbujesz się z tym wątkiem swoim jakoś wbić, że nie słuchasz, że nie zapamiętujesz tego, co do ciebie mówi i jeszcze zmieniasz temat, bo coś o sobie chcesz powiedzieć. No bo to jest takie właśnie ja, ja i ja. Ja muszę powiedzieć, ja muszę skończyć, jak nie zdążymy, to zadzwonię jutro i ci skończę, bo koniecznie musisz jakby w całości wysłuchać tego mojego ja. A czas dla ciebie, no tutaj ciężko. Tu po prostu egocentryk nie potrzebuje wysłuchiwania twoich problemów. Myślę, że to jest pewien rodzaj odpowiedzialności, takiej koleżeńskiej nawet, żeby tym ludziom zwracać na to uwagę, wskazać to, powiedzieć w jakiś delikatny sposób, bo to nie jest łatwe. I myślę, że rzadko kiedy ktoś po wysłuchaniu takiej uwagi stwierdzi: a rzeczywiście, no ja taki jestem, muszę to przemyśleć i zmienić. Prędzej się obrazi, niż to dostrzeże. Ale jeśli powiesz ty, może ktoś jeszcze, trzecia osoba, jest większa szansa, że to przemyśli. Pewnie w skrajnych sytuacjach jest to coś, co wymaga pomocy czy jakiejś formy terapii, nawet. Myślę, że są tacy ludzie, którzy przez lata całe w takim swoim funkcjonowaniu, no, wpadają już w pewną pułapkę, zagubienia, bo jest to na dłuższą metę męczące. No, nie wyobrażam sobie tego, żebym czuła się ciągle obserwowana i ciągle w centrum problemu, mm, i też ciągle doszukiwała się drugiego dna. To też jest takie charakterystyczne, że ktoś powiedział coś nie takim tonem, albo ktoś niby coś mówił o jakimś tam zadaniu, ale ja kiedyś za to zadanie byłem odpowiedzialny, więc de facto to jak zwykle chodziło o mnie. Egocentryzm to jest problem społeczny, problem pojedynczej osoby i problem ludzi, którzy wokół tej osoby są, a największy problem też właśnie dla ludzi, którzy muszą przy tej osobie być z jakichś powodów, tak? Trafiłeś z kimś do jednego zespołu w pracy i tak szybko zespołu nie będziesz w stanie zmienić, albo żyjesz z kimś takim pod jednym dachem, to myślę, że rodzi szereg problemów. Zatem nasza postawa nie powinna być taka, że zwalczamy, bo kierunek zawsze powinien być taki, aby pomagać, a nie zwalczać w kimś taki trud, bo nazwijmy to po prostu obopólnym trudem, takim społecznym.